Obecnie trwa okres premiery kolejnego stanu do American Truck Simulator, ale już za niedługo rozpocznie się podobny okres dla graczy Euro Truck Simulator 2 wraz z nadchodzącą premierą DLC Iberia. W tym filmie omówię kwestie miast, które pojawią się lub mogą pojawić się w tym dodatku, firm, które pojawiły się w kilku informacjach i inne ważne informacje na temat tej mapy. Zapraszam. Zacznijmy od kwestii państw, żeby ta sprawa była już jasna. W dodatku Iberia oficjalnie ma pojawić się Hiszpania i Portugalia, co wynika z oficjalnych informacji od SC Software, no i w oficjalnym logo tego dodatku widzimy flagi tylko tych dwóch państw. Nie ma nigdzie wzmianki o Andorze czy Gibraltarze, więc raczej nie zobaczymy tych państw w tym dodatku. Natomiast jakie miasta pojawią się na terenach DLC Iberia? Na początku przyda nam się pewna mapa, którą można w dosyć łatwy sposób znaleźć, bo wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie frazę ETS2 Iberia Map. W pierwszych wynikach w grafice powinna pojawić się ta oto mapa i chciałem coś o niej powiedzieć, aby zapobiegać fałszywym informacjom. Ta mapa nie jest oficjalną mapą dodatku Iberia. Jest to mapa stworzona przez gracza Fana, którą opublikował Sylwestra 2017 roku pod tym postem, który jest dostępny na blogu SC Software, a wtedy nawet nie wiedziano, jaki będzie następny dodatek mapowy. Widziałem już sytuację, gdzie przedstawiano tą mapę jako tą oficjalną, dlatego musiałem tutaj zaznaczyć, że to nie jest oficjalna mapa, dlatego to, co jest na niej ukazane, nie odwzorowuje tego, co ma oficjalnie pojawić się w dodatku Iberia. Ale można ją wykorzystać przy przypuszczeniach na temat miast i wyglądu oficjalnej mapy i tak właśnie zrobiłem. W chwili obecnej widzicie zmodyfikowaną wersję mapy od Javi Montero czy Javi Montero, czyli tego fana, który jest autorem tej fanowskiej wersji mapy. Autor jest z tamtych terenów, więc pewnie wiedział, jakie miasta mają szansę się ukazać. Miasta są zaznaczone punktami o różnych kolorach. Czerwony punkt oznacza miasta pewne, które powinny pojawić się w tym dodatku. Miasta te były pokazywane z czasem w postach na temat DLC Iberia, a społeczności udało się odnaleźć te miasta, które były ukazywane na zdjęciach od SCS i można uznać, że większość z nich powinna pojawić się na terenach tego półwyspu. Trzeba mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli były one oficjalnie widoczne, to również mogą na przykład występować jako część bliskiego miasta, a nie jako osobne miasta. Miasta bardzo pewne to w Hiszpanii Madryt, Barcelona, Valencia, Sevilla, Almaraz, Almeria, Ciudad Real, Gijón, Huelva, Lleida, Málaga, Santander, Tarragona, Valladolid, Vigo i Saragossa. W Portugalii Lizbona, Setúbal i Sainis. I tutaj chciałem odnieść się do pewnych miast. W Hiszpanii miasto Santander jest położone blisko miasta Bilbao. Przy skali gry i fakcie, że jest mniejszym miastem, prawdopodobnie będzie ono wchodzić w skład miasta Bilbao lub może być małym miastem z portem. Podobnie jest przy mieście Tarragona, które jest blisko Barcelony. Miasto to zostało niedawno odkryte przez fanów. Taka ciekawostka. A w Portugalii sprawa wygląda tak, że wiemy o stolicy i dwóch innych miastach, które są bardzo blisko Lizbony, więc prawdopodobnie mogą one zostać włączone w skład tego miasta. Przynajmniej Setúbal może czekać taki los. Sainis natomiast może być małym miastem z portem. Miasta, które mają duże szanse na pojawienie się w dodatku, ale nie zostały odkryte lub oficjalnie potwierdzone, to w Hiszpanii Bilbao, Badajoz i Murcia, w Portugalii Porto i Faro. Miasta, które mają mniejsze szanse od poprzednich miast na pojawienie się w grze w Hiszpanii to Castellón, Alicante, Granada, Córdoba, Salamanca i A Coruña. A w Portugalii Braga, Coimbra i Évora. Reszta miast, która została zaznaczona na szaro, to miasta, które raczej nie pojawią się w tym dodatku. I tak mniej więcej może wyglądać mapa DLC Iberia pod względem miast. Jeśli chodzi o drogi, to tą kwestię zostawiam, bo jest to bardziej skomplikowana i dłuższa sprawa niż jak to jest przy np. stanach w American Truck Simulator. Ale wraz z pojawieniem się wielu oficjalnych zdjęć z dodatku Iberia, oprócz odkrytych miast, można było też zobaczyć firmy, które pojawią się w tym dodatku. Na chwilę obecną wiemy, że pojawią się takie firmy jak Cesta, czyli sieć supermarketów, Construcciones Elcano, firma budowlana, Huerta del Mar Menor, firma związana z rolnictwem i Logistica Atlantica, firma logistyczna. Do tego dochodzą jeszcze dwie marki stacji benzynowych, Mirosol i Gota.
Zostaje jeszcze kwestia premiery. Bazując na poprzednich dodatkach mapowych do ETS-a, datę premiery można typować na początek grudnia. Większość dodatków wychodziła 5 grudnia. Teraz może się to zmienić, ponieważ w tym roku 5 grudnia to sobota, a dodatki mapowe nie wychodzą w weekendy. Ale to nie tylko jedyny powód, jaki może mieć wpływ na datę premiery. Przede wszystkim największy wpływ na to ma oczywiście samo zakończenie pracy nad tym dodatkiem, ukończenie go i dopiero wtedy można myśleć o wydaniu tego DLC. To jest oczywiste, więc dlaczego o tym mówię? Ponieważ mam pewne wątpliwości, gdzie SCS jest tym dodatkiem. Obserwując historię przed wydaniem poprzedniego dodatku Road to the Black Sea, można zauważyć, że już kilka tygodni czy miesięcy wcześniej pojawiało się więcej informacji niż jak teraz. W październiku 2019 roku pojawiły się osiągnięcia do Road to the Black Sea, a w listopadzie gameplay. Teraz nie ma żadnych nowych osiągnięć do Iberii ani gameplayów. Same posty też nie były aż tak urodzajne w informacje, zwłaszcza mało wiemy o samej Portugalii, dlatego na mapie tylko Lizbona i okolice są pewne. Sam potencjał informacyjny wystarczyłby na kilka kolejnych postów, ale na to jest bardzo mało czasu. Jeśli SCS nadal chce wydać Iberię w tym roku, to premiera będzie w grudniu. Prawdopodobnie ich aspiracje i plany chcą, żeby pojawiła się na początku lub po prostu w pierwszej połowie grudnia. Ale jeśli sytuacja jest faktycznie kiepska, to pewnie zostanie wydana tuż przed lub po świętach. W najgorszym przypadku dopiero w następnym roku. Ale są to tylko najgorsze przypuszczenia. Sytuacja z ATS-a pokazała, że z Colorado problemów większych nie było, więc może i z dodatkiem do Euro Truck Simulator 2 też będzie dobrze? Miejmy taką nadzieję. Pewnie szefostwo SCS ma taką nadzieję, bo bądź co bądź, to właśnie premiery dodatków mapowych do ETS 2 są dla nich najbardziej ważne z faktu, że to z nich mają największy zysk. Czasu jest dosyć mało, także więcej informacji dostaniemy w najbliższym czasie. Ale jeśli chodzi o moje zdanie, to zakładając, że ten dodatek ma pojawić się jeszcze w tym roku i nie ma żadnych większych problemów z tym dodatkiem, to typowałbym nawet drugi tydzień grudnia między 7 a 11 dniem grudnia. Chyba że studio będzie chciało w pewien sposób nawiązać do swojej tradycji 5 grudnia, którą trochę zepsuli przy Beyond the Baltic Sea i będą chcieli wydać dodatek nawet tego 5 grudnia w sobotę, to jest też taka możliwość. No chyba, że je będą chcieli wydać jeszcze wcześniej. Ale na dokładne informacje będzie trzeba oczywiście jeszcze trochę poczekać. I jeśli chodzi o ten odcinek, no to by było na tyle. Dajcie znać, co wy uważacie. Jakie miasta powinny się według was pojawić? Co sądzicie o tym, które mają największy potencjał? Jak to może wyglądać samą mapą? Co sądzicie o dacie premiery? Zdążą w tym roku? Będzie według tradycji? Czy może nie wyrobią się i będziemy musieli poczekać dopiero na początek następnego? No i w ogóle co uważacie na temat nadchodzącego dodatku Iberia? Dajcie znać w komentarzu. I oczywiście zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.